Matera była głównym celem naszej kilkudniowej wycieczki, ale w okolicy jest kilkadziesiąt miejsc wartych zwiedzenia. Kilka z nich pokażę w tym odcinku. Zaczynamy od Giovinazzo, położonego około 20 km na północny zachód od Bari. Giovinazzo istniało już w IV wieku przed naszą erą. Legenda głosi, że to Perseusz, syn Jowisza, założył Jovis Natio lub Giovinazzo. Wyjątkowo atrakcyjnie prezentuje się port rybacki i przystań jachtowa, pięknie oświetlone w nocy, a w dzień skąpane w promieniach słońca. Centralnym placem miasta jest Piazza Vittorio Emanuele, który zwłaszcza wieczorem tętni życiem. W oczy rzuca się kościół świętego Dominika, Chiesa di San Domenico z początku XVIII wieku oraz fontanna Trytonów z 1933 roku. W sobotę wieczorem plac tętnił życiem, niedziela rano pustki. Najważniejszym zabytkiem jest katedra w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Catedrale di Santa Maria Assunta, zbudowana w 1113 roku, w stylu romańskim charakterystycznym dla Apulii, z elementami normańskimi i orientalnymi. Z okazji świąt, w naszym przypadku świąt wielkanocnych, odbywają się liczne koncerty. Szkoda by było przespać tak piękny poranek, takie niepozorne chwile po prostu dają szczęście w życiu. W porcie rybackim rzuca się w oczy bastion zwany wieżą aragońską, a w lokalnym dialekcie utamurę, co znaczy bęben. Skojarzenie narzuca się samo. Podążając drogą w kierunku północnym, dojeżdżamy do Molfetty. Tutaj układ miasta mamy podobny. Port z historyczną zabudową należy do najciekawszych miejsc w Molfetcie. W oczy rzuca się najcenniejszy zabytek miasta, katedra świętego Konrada, Duomo Vecchio di San Corrado. Surowość kamiennej budowli, smukłe wieże pięknie kontrastują z błękitem nieba. Jesteśmy w Molfetcie. Czy ktoś tu się podwiesił? Podwiesił? Czy ktoś się powiesił? Chyba nie. Kukła. Przed... Ona nawet ma buzię, ta kukła. To lampka. Tak będzie wisiała do Wielkanocy, a potem ją strącą. Artyści lokalni. Niedziela palmowa, życie kwitnie. Kilka ujęć z samochodu w drodze do Ostuni. Tak wygląda apulijska wiosna. Łagodne ciepło na tle soczystej zieleni. Po drodze mijamy wiele konstrukcji truli, ale o nich jest mój wcześniejszy film z Alberobello.
Ostuni leży na niewielkim wzniesieniu i należy do białych miasteczek, ponieważ większość domów jest pomalowana na biało. Największy plac w centrum miasta nazywa się Piazza della Libertà. Budynek z zegarem to ratusz miejski. Naprzeciw ratusza stoi 20-metrowy barokowy pomnik Colonna di Sant'Oronzo z 1771 roku. Przedstawia świętego Orontiusa, który według wierzeń miejscowej ludności uchronił okolicę przed klęską głodu. Barokowy łuk Arco Scoppa łączy pałac biskupi z pałacem seminaryjnym. Na tym samym placu wznosi się późnogotycka konkatedra z barokowym wnętrzem. Jej budowa zajęła 60 lat, a rozpoczęła się w 1435 roku. Teraz zajęcie, które bardzo lubimy, czyli odkrywanie zaułków i spacer plątaniną ciasnych, kamiennych uliczek. Zapach prania unosi się w powietrzu. Cisternino to trzecie miasteczko z Wielkiej Trójki Doliny Itrii, które naprawdę warto zobaczyć. Zostało wyróżnione pomarańczową flagą Bandiera Arancione, przyznawalną przez Italian Touring Club dla najbardziej autentycznych miejscowości. Ten tytuł jest przyznawany na 3 lata, po którym następuje ponowna weryfikacja. Pomarańczową flagę w Apulii ma łącznie 13 miasteczek, w tym Locorotondo i Alberobello. Drugie ważne wyróżnienie: Cisternino znajduje się na liście najpiękniejszych miasteczek we Włoszech. Ten tytuł jest nadawany przez Stowarzyszenie I Borghi Più Belli d'Italia. Kościół San Nicola ma romański rodowód. Budowla została zbudowana na wczesnochrześcijańskim kościele używanym wcześniej przez mnichów bazyliańskich. Na XIX-wiecznym rynku znajduje się wieża zegarowa, symbol miasta i miejsce spotkań mieszkańców i turystów. Cisternino, podobnie jak pobliskie Ostuni, to eksplozja bieli, do której jednak musimy dodać jeszcze jedną typową cechę tego miejsca: obfitą obecność roślin i kwiatów ustawionych na ulicach, schodach i balkonach, a także zawieszonych na ścianach domów. Cisternino jest położone na zielonym wzgórzu. Jego architektura wyróżnia się typowymi białymi domami z zewnętrznymi klatkami schodowymi. W Bitonto napotykamy niedzielny jarmark. Oprócz regionalnej żywności i wszechobecnej chińszczyzny można sobie kupić ptaszka w klatce. Do historycznego centrum prowadzi Porta Baresana, jedna z 5 bram w murach miasta. Brama nazywa się Baresana, ponieważ jest zwrócona w stronę Bari. Obok XV-wieczna wieża Angioino. Widok takiego klasyka jak Fiat 500 idealnie wpisuje się w to miejsce. Katedra zbudowana w drugiej połowie XII wieku jest jednym z najpiękniejszych romańskich zabytków Apulii. Temple of Hera. Obiekt mieści się przy praktycznie samej autostradzie. Trzeba zawinąć pod spodem. Bramka dosyć niepozorna.
Tavole Palatine w Metaponto to ruiny antycznej doryckiej świątyni Hery wybudowanej w 530 roku przed naszą erą. Nadal stoi 15 kolumn z 32, które pierwotnie wzniesiono. Loco Rotondo to kolejne białe miasteczko. Jego historyczne centrum wybudowano na stożkowym wzgórzu, które opasują uliczki tworzące okrąg. Stąd nazwa Loco Rotondo, co możemy przetłumaczyć jako okrągłą lub kolistą miejscowość. Na głównym placu miasta wznosi się Chiesa di San Giorgio Martire, czyli kościół świętego Jerzego Męczennika, zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku, którego kopuła dominuje w panoramie miasta. W bocznej kaplicy mieści się całoroczna szopka. O poranku błękit nieba pięknie kontrastuje z bielą domów. Do centrum Putignano wchodzimy przecinając Via Estramurale a Levante, która jest na tyle szeroka, że wygląda jak plac. Na środku wznosi się obelisk ze statuą Madonny. Architektura Putignano jest mieszaniną stylów z różnych epok, dzięki czemu odróżnia się od miejscowości, które widzieliśmy wcześniej. Jest sporo wyższych kamienic, widać sporo budynków z szarego i żółtego kamienia. Wąskie uliczki zapewniają cień i chłód w czasie upalnego apulijskiego lata. Place również są niewielkie. Żeby wyszukać atrakcje miasta, trzeba wykazać trochę inicjatywy, ponieważ jego opis w przewodnikach turystycznych i na stronach internetowych jest dość lakoniczny. Park archeologiczny Metaponto. Na razie trochę kamieni na trawie. Idziemy oglądać. W parku archeologicznym Metaponto możemy zobaczyć pozostałości Metapontu założonego przez Greków w VII wieku przed naszą erą. W skład parku wchodzi wcześniej wspomniana świątynia Hery, która jest jego największą atrakcją. Monte Scalioso leży na obszarze przypisywanym do Magna Graecia, skolonizowanym przez Greków od VIII wieku przed naszą erą. Termin Magna Graecia odnosi się bardziej do populacji i cywilizacji niż do jednostki terytorialnej i świadczy o dumie z tego, że z dala od Grecji Magna Graecia dała życie wspólnocie Greków, która osiągnęła bardzo wysoki poziom w dziedzinie społecznej, kulturalnej i ekonomicznej. W Monte Scalioso znajdują się 4 kompleksy klasztorne, wśród których wyróżnia się opactwo świętego Michała Archanioła, Abbazia di San Michele Arcangelo. Początki opactwa sięgają XII wieku. Okres rozkwitu trwał aż do XV wieku, kiedy to rozpoczął się jego upadek spowodowany wojnami.
Tak wyglądają uliczki poza centrum. Przez 4 dni, czyli w czasie przedłużonego weekendu, zwiedziliśmy Materę i miejsca pokazane w tym filmie. Wymagało to wcześniejszego, szczegółowego zaplanowania trasy podróży, z określeniem czasów przejazdu i czasu poświęconego na zwiedzanie, a później trzymania się harmonogramu. Do końca włoskiego buta zostało jeszcze parę miejscowości, a więc do zobaczenia.